Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. Moi drodzy, dzisiaj temat odgrzewany, stary kotlet. Jaka będzie cena Bitcoina i Ethereum w przyszłym roku? Czyli wtedy, kiedy będzie górka Hosse. O tym dzisiaj poopowiadamy. Pochylimy się również nad modelem Stock to Flow, o którym rozmawialiśmy już nie raz. Kim jest plan B? Kamil wie. No właśnie, Kamil, kim jest plan B? Plan B? Nie wiem, kim jest plan B. Plan B jest prawdopodobnie tym samym, kim jest Satoshi Nakamoto. Czyli nie wiemy. W sensie, Anonimową postacią. że jest tej samej substancji. Jest tak? tam anonimowej substancji, tak. mógłbym powiedzieć. Chociaż tutaj plotki krążą takie, nie wiem, czy na początku powinniśmy to zdradzać, bo chciałem taki smaczek zachować na koniec, ale pomysłodawcą samego modelu wyliczenia Stock to Flow był nie nikt inny jak Nick Szabo. No właśnie. Który jest podejrzewany o to, że mógł być Satoshi Nakamoto lub jedną z osób, które tworzyły Satoshiego Nakamoto. Znaczy, my nawet wiemy o tym, że to Nick Szabo zaproponował model Stock to Flow i może właśnie skupmy się najpierw, żeby uporządkować naszą dyskusję nad tym, na czym ten model polega. No bo model Stock to Flow to jest model, który mówi, ile musiałoby upłynąć czasu, żeby wyprodukować albo wykopać, albo wydobyć jakby taką ilość dobra, które do tej pory w tej chwili jest dostępne na świecie. Tak. Daję przykład. Patrzymy sobie, ile w tej chwili mamy wydobytego złota na świecie i prognozujemy, w jakim tempie to złoto będzie dalej wydobywane. I jaka cena będzie wydobycia tego złota? To jest kwestia wtórna. Stock to Flow najpierw jak gdyby mierzy taki parametr ratio, S2F ratio, czyli Stock to Flow właśnie ona jak gdyby ten wskaźnik jakby mówi, ile musiałoby upłynąć lat, żeby wydobyć, wyprodukować w ogóle, nie wiem, z kosmosu musiałoby to spaść, żeby mieć taką ilość czegoś, jaka istnieje w tej chwili. I teraz ciekawostka jest taka, że Stock to Flow nie jest stosowany tylko do złota, czy do srebra, czy do bitcoina, o czym zaraz powiemy i trochę bardziej to przytoczymy, ale może być produkowany na przykład wobec butów Adidasa. Tak. Stosowany. Im bardziej im trudniej jest je wytworzyć, tym większy współczynnik. Tak. Natomiast właśnie to, co zaobserwował plan B w artykule, o którym zaraz jeszcze będziemy mówić, no bo plan B ujawnił cały swój w ogóle pomysł w takim artykule, który pojawił się w marcu 2019 roku w takim serwisie Medium, gdzie po prostu można blogować i pisać ciekawe artykuły, i później rozpoczął swoją działalność na Twitterze, teraz Xie. I plan B powiedział, że generalnie wszystkie produkty, czy większość produktów na świecie ma ten parametr Stock to Flow mniejszy niż 1. Co to oznacza? Że potrzeba mniej niż roku, żeby wyprodukować taką samą ilość Adidasów, która w tej chwili jest w obiegu. Z czego to wynika? On bardzo fajnie to powiedział. To wynika z tego, no właśnie Kamil, wyobraź sobie, że jesteś przedsiębiorcą, i nagle widzisz, że ktoś produkuje coś, co jest bardzo rzadkie i zarabia na tym kupę kasy. Ten parametr Stock to Flow u niego rośnie. Robi się 1, 2, 3, 4. Co w warunkach normalnej konkurencji robi ktoś inny? No zaczyna wytwarzać takie samo dobro. Dokładnie. I nagle okazuje się, że ta produkcja jest 2 razy szybsza. Tak. No więc wszyscy pozostali też zaczynają jak gdyby powtarzać ten proceder w ramach tego dobra i ten Stock to Flow zaczyna spadać. Jeżeli on spadnie za nisko, to znaczy, że nie potrzeba zbyt dużej ilości czasu do tego, żeby jakieś dobro wyprodukować, no to część konkurentów tutaj się wycofuje i on wyrównuje się. Tak, balansuje. Nie da się tak jednak zrobić ze złotem. Dlaczego? No bo złoto jest ograniczone co do swojej... Ono jest trudne do wydobycia, przede wszystkim zwiększyć moce przerobowe, żeby wydobyć więcej złota. No jest bardzo kosztowne. Jest bardzo kosztowne i mało tego, są jakieś regulacje, wiadomo, że te regulacje są najmniej ważne, ale generalnie to nie jest tak, że my możemy tego złota albo diamentów wydobywać tyle, ile chcemy, to też jest w jakiś tam sposób ograniczone, ale nawet gdyby nie było tych regulacji, no to fakt jest taki, że to jest coś, czego ilość w tej chwili na Ziemi jest ograniczona. Tak. I okazuje się, że właśnie dla złota, dla srebra i dla bitcoina możemy stosować model Stock to Flow, który po prostu jakby kalkuluje te rzeczy. Przy czym okazuje się, że Stock to Flow jest najbardziej precyzyjny dla bitcoina. Tak. Dlaczego? No bo jest halving. Mało tego, że jest halving. My jesteśmy... Jest skończona ilość, wiemy kiedy się skończy. Tak. Dokładnie wiemy, ile mamy teraz. Czy dokładnie to jeszcze zaraz sobie podyskutujemy, ale
jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie przewidzieć, w jakim tempie będą powstawały nowe bitcoiny. Tak. I kiedy się skończył. Tak. I nie będzie możliwości już dodatkowego wydobycia. Ze złotem tego nie mamy. Tak. Ze złotem to są ciągłe prognozy, ile tych bitcoinów, ile tego złota, ile tego srebra będziemy wydobywać. One są, tak zakładam, dość precyzyjne, ale nie tak precyzyjne jak w bitcoinie. Dokładnie. W bitcoinie mamy do czynienia z precyzyjnością prawie że matematyczną. Zaburzenie tej precyzyjności to tylko średnia trwania bloku, wydobycia jednego bloku. Wiemy, że blok średnio powinien być wydobywany 10 minut i tak mniej więcej jest. Ostatnio sprawdzałem jakąś średnią, faktycznie jest to bardzo, bardzo bliskie 10 minut, ale czasami bloki się wydłużają, czasami No czasem są opóźnienia o kilka bloków. Wiem, tak. No, ale to są sytuacje wyjątkowe, niemniej jednak precyzja tych naszych obliczeń jest niezwykła. Tak. Powiedzmy sobie w tej chwili, jakie są parametry stock to flow dla złota, srebra i dla bitcoina. Sprawdziliśmy to przed tą audycją. Każdy w ogóle z widzów też może spojrzeć i jakoś to zweryfikować. No więc dla srebra w tej chwili wynosi 22. To oznacza, że potrzebowalibyśmy 22 lat przy obecnym i przewidywanym tempie wydobycia do tego, żeby wydobyć tyle srebra i w tej chwili znajduje się w obiegu, jest wydobyte. Okej, podejrzewam, że ten wskaźnik jest wyższy dla złota. Dla złota jest 60, czyli 60 lat teraz musielibyśmy poświęcić. No dobra, to teraz jaki wskaźnik ma Bitcoin? No, Bitcoin przed halvingiem i tutaj w ogóle też taka, no ale przed halvingiem miał koło 60 też. Czyli jak złoto. Tak. No ale teraz, w zależności od tego, jakie źródła się przyjmie, bo właśnie ten wskaźnik też, zaraz powiem, dlaczego są różnice w jego obliczaniu, ale uważam, że te różnice nie mają znaczenia. Teraz mówi się o tym, że ten wskaźnik wynosi około 112. 112 lat potrzeba by było, żeby wydobyć tyle przy tym wydobyciu, które mamy. Dlaczego mówię, że czasami te wskaźniki się jak gdyby różnią? No bo pytanie jest takie, czy my do obliczenia tego wydobycia, czy do przyjęcia skali wydobycia bierzemy to, ile się wydobyło w tej sekundzie, czy przewidujemy ile jeszcze wszystkie kolejne halvingi, które są przed nami. Tak. I tutaj ten parametr się zmienia, natomiast no właśnie, co nam stock to flow daje? To jest pytanie kluczowe, bo niektórzy kryptowalutowcy są jego fanami, bo okazuje się, że kiedy stosujemy historycznie ten model do wyceny srebra i złota, to okazuje się, że on bardzo ciekawie odzwierciedlał właśnie historyczną cenę. To znaczy, gdyby ktoś znał model stock to flow wiele lat temu, to mógłby całkiem precyzyjnie przewidzieć cenę złota i srebra. No ciekawe, czy to się odniesie teraz do Bitcoina, tak? No bo tutaj... No, jest taki, na pewno gdzieś tutaj się pojawi, taki właśnie w tej chwili wykres i jest to wykres powszechnie dostępny. Można wejść na przykład na Glassnode i sobie go podejrzeć. Mało tego, z Glassnode'a możemy ściągnąć plik do Excela dla tych, którzy po prostu lubią liczyć, tak jak niektórzy z nas, który wybiega daleko w przód. No niedaleko w przód, to znaczy on wskazuje, jaka będzie wartość stock to flow gdzieś tam za parę lat nawet. No, na podstawie tego, że jesteśmy dość mocno w stanie zaprognozować. I teraz jest pewna rzecz, taka przypadłość, którą mają wszyscy statystycy, matematycy, ludzie, którzy lubią analizę techniczną, chociaż oni może nawet niekoniecznie. To znaczy ci, którzy stosują analizę techniczną, oni szukają jakichś relacji, jakichś powiązań bezpośrednio na wykresie, a ci, którzy właśnie lubią taką statystykę albo matematykę gołą, niekoniecznie nawet jakby popartą czy zobrazowaną wykresem, szukają innych zależności, chociaż ten wykres gdzieś tam się pojawia zawsze. I teraz, żeby jakby zrozumieć model stock to flow, co prawda to nie jest tam szalenie mocno potrzebne do tego, żeby zrozumieć, ale lepiej go poczujemy. Warto porozmawiać o liczbach pierwszych. Pamiętasz z podstawówki albo skądś tam, jaka jest definicja liczby pierwszej? Nie do końca. To jest właśnie, definicja jest mega prosta. To jest chyba to, że musi mieć podzielną przez siebie... I przez jeden. Tak, i żadna inna. Tak. No i oczywiście najgorsze jest to, że uczą nas tego w podstawówce tam, nie wiem, w 4. klasie, ale kończymy to i nie wiemy, o co chodzi. Ale okazuje się, że ta cecha liczby pierwszej jest to, że coś jest liczbą pierwszą, ma wielkie i doniosłe znaczenie, jeżeli chodzi o szyfrowanie jakichś rzeczy, o kryptografię i tak dalej, i tak dalej. I wielki umysł tego świata
próbowały znaleźć jakiś algorytm, jakiś wzór, który potrafiłby nam przewidzieć, jaka jest kolejna liczba pierwsza. No bo o ile czujemy, że liczbą pierwszą jest na przykład 1, później jest 2, później jest 3, ale 4 już nie, Tak. 5 znowuż jest, to jest jeszcze proste, ale im dalej jak gdyby idziemy w las, to sprawa robi się coraz bardziej skomplikowana i w ogóle ciekawostka jest taka, że większość, może nie większość, ale ci matematycy, którzy zdobyli sławę i zajmowali się tym tematem, zwariowali. To też ciekawostka, sprawdźcie to proszę później w internetach. Polska myśl matematyczna, zwłaszcza w okresie międzywojennym w Lwowie, była bardzo rozwinięta i był tam taki matematyk, który nazywa się Stanisław Ulam. Facet był zaangażowany w czasie II wojny światowej do tego całego procesu, który pozwolił Brytyjczykom, tak naprawdę Polakom i przy okazji Brytyjczykom rozgryźć enigmę. To też wątek historyczny, o nim też kiedyś porozmawiamy. Do czego zmierzam? Ulam siedział kiedyś na wykładzie, który był podobno piekielnie nudny. I zobaczcie, co teraz powiem, że nuda może być naprawdę niezwykłą rzeczą. To taka dygresja a propos tego, czy dzieciom należy zabierać telefony i komputery, żeby się nudziły. Ja stoję na stanowisku, że tak, że nuda to jest najlepsza rzecz, którą możemy dać naszym dzieciom, ale to jest znowuż inny temat. Inny temat, tak. Więc Ulam siedział i zaczął zapisywać sobie, robić taką spiralę. 1, obok jedynki 2, pod 2 napisał 3, po lewej stronie 3 4 i tak sobie po prostu rozpisał, zrobił tam na kartce papieru takiego ślimaka. Fibonacciego. No spirala, no nie? Tak, Wiem, że jak robimy spirala, to ona jest oparta też o ciąg Fibonacciego, ale tutaj nie chodziło o Fibonacciego, to był taki, tak po prostu każda pętla była kwadratowa i rosła. No i z nudów zaznaczył sobie na takim obrazku liczby pierwsze i co się okazało? Zobaczył jakąś relację. To znaczy zobaczył, że jak je połączył, to pojawiły się na tym obrazku pewne diagonalne. Nie idealne, ale wyraźnie widać, że idą krzywe. I teraz najlepsze jest to, że jeżeli my dzisiaj przy pomocy nie wiadomo super jakich komputerów zrobimy sobie taką matrycę, którą zrobił Ulam, która będzie zawierała miliardy i nawet ją po prostu pomniejszymy do tego, żeby zmieściła się na kartce naszego papieru, wtedy żadnej liczby oczywiście nie rozpoznamy, to okazuje się, że pojawiają się tam diagonalne, krzywe, proste. One nie są idealne. Czyli można ekstrapolować. Teoretycznie, no dokładnie musisz. Nie pomogło nam to do tej pory w ekstrapolacji. Ale okazuje się, że widzimy, że tam coś jest. Jest coś, taka reguła, której my nie jesteśmy w stanie jeszcze dostrzec, ale już tutaj coś widzimy. Pamiętasz film Kontakt z Jodie Foster? Bardzo dobry film. Tak, tam była taka sytuacja, że odebrali komunikat z kosmosu, którego nie umieli rozkodować. Ale był jakiś multimilioner, człowiek, który miał wielki umysł i on... Kupę pieniędzy. Tak. No i on po prostu go rozkodował. Okazało się, że wydobył z tego komunikatu, który szedł z kosmosu, film. Zresztą, na którym mówił Adolf. Matematycy i statystycy uwielbiają szukać najróżniejszych relacji, nawet jeżeli nie widać ich wprost. To znaczy, my mamy taką przypadłość, szukamy jakby relacji w świecie liczb dziesiętnych, a jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przecież jakby to, czy mamy system dziesiętny, czy dwunastkowy, czy osiemnastkowy, czy dwójkowy i tak dalej, to jest tylko jak gdyby pewna forma substancji, jakąś liczba. No więc matematycy próbują na najróżniejsze sposoby znaleźć taką relację i okazuje się, wracając do modelu stock to flow, że plan B, a wcześniej na przykład Nick Szabo, bo zaraz do niego wrócimy, i te osoby, które zaczęły badać stock to flow zarówno dla złota, jak i dla srebra i dla bitcoina, umieściły na takim dużym wykresie punkty o tym, jak zmienia się cena i zmienia się model stock to flow. Po prostu nakładają tych punkcików bardzo, bardzo, bardzo dużo. I na pierwszy rzut oka nie widać za mocnej relacji. Ale uwaga, jeżeli zastosujemy skalę logarytmiczną, nie opartą o logarytm dziesiętny, tylko logarytm naturalny, czyli opartą o liczbę Eulera. Znowuż sprawdźcie to, zachęcam, żeby to sprawdzić, wiem, że to jestem. Okazuje się, że widać bardzo wyraźną prawidłowość. Tak. Jest prosta. Pojawia się, z tych kropek powstaje bardzo, bardzo
coś spójnego. Jak gdyby odkrywamy rzeczywistość, na którą musimy spojrzeć trochę przez inne okulary, ale tam ta relacja występuje. Jakby biorąc pod uwagę tę prostą, albo jakby później na nowo rysując krzywą ceny złota, srebra i bitcoina i obok rysując wartość właśnie stock to flow tego parametru, okazuje się, że one, pomimo tego, że są zupełnie inaczej mianowane, no bo cena złota, bitcoina i srebra jest wyrażona w dolarach, a ta wartość stock to flow dla każdego dnia to jest po prostu jakaś niemianowana wartość. Ale okazuje się, jak teraz spojrzycie sobie tutaj na wykres, że one są bardzo zbieżne. Bardzo zbieżne. I jeżeli chodzi o kwestie historyczne, jak również jeżeli chodzi o przyszłość, to się okaże. Ale ten model, który dla Bitcoina został przedstawiony po raz pierwszy w 2019 roku, się po prostu bardziej lub mniej sprawdza. To właśnie... Ta linia ceny podąża bardzo, bardzo, bardzo. Tak, czasami ją przeskoczy, tak. czasami przekroczy, a czasami zejdzie w dół. I w tym względzie wydaje się, że ten model stock to flow jest szalenie ciekawy. Jest szalenie ciekawy, po pierwsze dlatego, że gdzieś tam w innym ujęciu odnaleźliśmy zależność. Teraz już tutaj jakiś matematyk mi tutaj skrzyczy, ale powiem, że jest zależność liniowa, tylko oczywiście trzeba dokonać tego, zlogarytmizować skalę i zrobić to jeszcze w tym logarytmie naturalnym, ale tam coś jest. No i teraz zróbmy sobie eksperyment. Zobaczmy, jak ten model Stock to Flow działa nam dzisiaj. Tutaj jakby każdy, kto chce go przetestować i sprawdzić, może wejść sobie na taki serwis Glassnode, tam podane są... Ale miejsc, gdzie można zobaczyć, tak. że jest dużo więcej. Tak, oczywiście. Stock to flow, Bitcoin w przeglądarce i tak. pokaże w pliku Bitcoin ciągle królem, czy tam zawsze królem Kanga na fali, jest cała taka zakładka dedykowana temu modelowi, więc każdy może sobie po prostu stamtąd skopiować. Będzie w opisie tego odcinka. Tak. No więc powiem tak, gdybyśmy się cofnęli do walentynek 2021 roku, no to wtedy był chyba ostatni moment, kiedy jakby przewidywana wartość Bitcoina przez ten model Stock to Flow i cena Bitcoina aktualna były bardzo blisko siebie. No bo to było $49 tysięcy. Później jakby model poszedł do góry, no a tutaj Bitcoin jak gdyby tak trochę fluktuuje, ale uwaga, jak się patrzy właśnie na cenę Bitcoina, no to widzimy, że on wedle jakiegoś cyklu odbiega od linii, a później do niej wraca. Później znowuż odbiega od tej linii, a później do niej wraca. I jesteśmy coraz bliżej linii, ale jeszcze trochę jak gdyby przerwy mamy. Na tym wykresie też widać takie skoki. Te skoki to właśnie halvingi. Tak, znaczy to jest owoc halvingów. Tak. I jeszcze tam są chyba oznaczone te wykresy są kolorem, już tam gdzie się zbliża czerwonym i zielonym. Tak, krzywa ceny. I to pokazuje Ci, czy jest underpriced, czy overpriced. Nie? Jak daleko od halvingu. To jest taki tęczowy kolor, że jak patrzymy na ten wykres, który tutaj widzicie, to jak jest krzywa ceny na czerwono, to znaczy, że jest 0 przed halvingiem, 0 dni, a jak jest na niebiesko, to że 1400 dni. I to też pozwala nam zaobserwować jakieś reguły. No więc wedle modelu Stock to Flow na dzisiaj, to jeszcze przesunę jak najbliżej. Cena Bitcoina dzisiaj realna to jest $69 tysięcy. Tak. 68-69 tysięcy dolarów w tych granicach. Tak. No więc wedle modelu Stock to Flow powinno być dzisiaj warte, uwaga, $151 tysięcy. Tak, więc oczywiście widzimy, że myślimy sobie, kurde, no w ogóle o czym tutaj gadamy? Chłopaki bajają i zajmują nasz czas, ale znowuż, jeżeli patrzymy na tą krzywą, to widzimy, że on jednak tym tropem podąża cały czas. Mamy wykres w lewo. No to nam daje to, że możemy sprawdzić, jak się zachowywała cena wcześniej i nawet jak zakładaliśmy, no ona zawsze się trzyma w tych granicach. Czasem, tak jak powiedziałeś, przekracza nawet tą granicę tej ceny i jest wyższa niż zakładane. Tak, no dokładnie. Przy czym my mamy jeszcze kilka wyzwań. Pierwsze wyzwanie jest takie, że nie wiemy, ile mamy tak naprawdę bitcoinów w obiegu. Plan B w tym artykule, do którego link wstawimy, on jest dostępny również po polsku, który wstawimy pod opisem tego filmu, przyjął, że bitcoiny należące do Satoshi'ego Nakamoto
przepadły, że one już nigdy nie będą odzyskane, ale też wyraźnie zapisał, że jest to przedmiotem dalszych badań, żeby w miarę precyzyjnie starać się określić, ile bitcoinów tak naprawdę jest w obiegu. tak. Bo jeżeli przepadły, no to należy traktować je za niebyłe. I Tak. tutaj ten wskaźnik na No tych założeń co do tych bitcoinów, których już nie ma na rynku, które są bezpowrotnie stracone, no to tutaj bardzo duże rozbieżności są. Niektórzy mówią, że od 70% nawet od 70 do 60% może być bitcoinów, których nie ma już. No właśnie, to jest w ogóle ciekawy przedmiot i też pamiętajmy, że mamy okres od 3 stycznia 2009 do lipca 2010, gdzie nie mieliśmy ceny bitcoina. Plan B założył cenę bitcoina. On ekstrapolował ją, podał kilka doniosłych wydarzeń, tam wiadomo, pizzę, to, że ktoś tam zrobił transakcję, to, że ktoś wyliczył wartość bitcoina w oparciu o, akurat nie wiem, czy on to wziął, ale tak mi się wydaje, w oparciu o to, ile prądu trzeba było zużyć, więc ten okres, jakby początek tam, szukanie wcześniejszej korelacji jest w oparciu o te ceny, które nie wiadomo, czy były prawdziwe, czy nie, ale on chciał coś po prostu przyjąć. No mam do Ciebie takie pytanie jeszcze, a propos sobie przerwę. No bo tutaj, jeżeli mamy wszystkie parametry określone w Bitcoinie, czyli wiemy, kiedy będzie ostatni wydobyty, wiemy, ile się wydobywa co godzinę, wiemy, co 10 minut, wiemy, jaki będzie halving, kiedy będzie halving w miarę dokładnie, to czym to się różni od takiego wykresu właśnie złota, gdzie złoto nie wiadomo, czy się pojawią nowe złoża, nie wiadomo, jaka sytuacja będzie, czy większy popyt się stworzy poprzez na przykład stworzenie jakiejś maszyny, która będzie potrzebowała bardzo dużej ilości złota. Popyt nie ma znaczenia w tym modelu. Tutaj ten model zakłada, że jakby nie zastanawia się nad popytem. Okej, On po prostu ale zakłada, tutaj jakiś jest. w przypadku złota, no nie możesz długoterminowo wykreślić, jaka będzie cena, możesz tylko zakładać. To tutaj wszystkie parametry w Bitcoinie mamy już podane. Tak. Czyli de facto ten wskaźnik musi być bardzo racjonalny i odpowiadający temu, co się dzieje na rynku. No tak, znaczy on po pierwsze jest, to jest akurat, wiadomo, że ten model ma swoich krytyków, ale to jest zwolenników. Zwolennicy mówią, to jest pierwszy tak bardzo precyzyjny wskaźnik. Oczywiście na świecie dzieje się tak dużo rzeczy, jest tak dużo determinant, że nie jesteśmy w stanie ich objąć i no to nigdy nie będzie tak, że cena bitcoina będzie podążała wedle jakiegoś dropu, no bo tutaj no są i wojny i tutaj Donald Trump planuje wygrać wybory, więc opowiada wszystkim, że teraz będzie bardzo pro-kryptowalutowy, dziwne zachowania Chin, agresja Europy w stosunku do wszystkich przedsiębiorców, no więc to wpływa trochę na to. Natomiast ja ostatnio, jak gdzieś tam opowiadałem o cykliczności w Bitcoinie, to powiedziałem tak, że to nie jest tak, że cykliczność jest w 100% pewna, ale według mnie ona jest bardzo pewna i jeżeli coś się wydarzy takiego niezwykłego, co zaburza tą cykliczność, to tak jakbyśmy szturchnęli taką napiętą sprężynę. Ona zaczyna latać po prostu i jak gdyby odbiegać od tej swojej normalnej pozycji, ale koniec końców. Koniec w końcu. Koniec końców. Koniec końców, tak jest. Nie koniec, ale koniec końców. Ta sprężyna wraca na swoje miejsce po chwili. Wiadomo, że podchodzą inni ją jak gdyby szturchają i ona tam drży cały czas, ale ona próbuje wrócić na swoje miejsce. To jest to, co właśnie widzę w cykliczności. No i jakby podobne reguły widzę w modelu właśnie stock to flow. No ale dobra, bo to myślę jest to, że ten model przewidywał, że będzie dzisiaj warta cena bitcoina, bo tam $150,000, to pewnie nie jest tak bardzo interesujące jak to, co ten model przewiduje, będzie się działo w październiku przyszłego roku. A dlaczego? No tutaj właśnie odwołujemy do Sławka dokumentu, w którym opisuje, co się wydarzy w październiku 2025 roku, a wydarzy się ATH. To jest coś, o czym tutaj często mówimy, bardzo mocno w to wierzę. No więc teraz patrzę na model Stock to Flow i proszę bardzo, Kamil, 13 października, bo tam podajemy akurat 2025 roku. Tak. Jaka będzie cena bitcoina? Tak. Według modelu Stock to Flow. No według modelu Stock to Flow zakładam, że będzie to $1,5 miliona. $1 275 000. Taką podaję kwotę. Okej. 1 275. A ekstrapolujmy to jeszcze dalej. Czyli zróbmy odległość od następnego przewidywanego ATH na następne zakładane ATH, kiedy będzie po tym poprzednim ATH. No to powinniśmy dodać mniej więcej 4 lata, tak zróbmy. Ja tutaj, widzisz, ja na tym wykresie swoim mogę dojść tylko do
czerwca 2029 roku, ale boję się podać cenę, która tutaj jest. Boję się, bo po prostu jak ktoś je właśnie sałatkę, to się nie zakrztusi. Będzie nieracjonalna. No ale to jest ciekawe, no bo No właśnie. No ta bo cena to 14 milionów dolarów. 14 milionów dolarów. I teraz znowu... za 5 lat. Za 6 lat. I teraz tak sobie myślę, kurczę, mówimy o ekstremalnie rzadkim dobru, na które w tej chwili zaczynają ostrzyć zęby wszyscy. No, Którego będzie ubywać. Znaczy ubywać tego w sensie ubywa, takim, tak. że w długim terminie będzie go ubywać. no właśnie, bo ginie. Tak, Bo jeszcze tak. ginie. No właśnie. Ciekawe, ale myślę sobie, że gdyby ktoś pokazał model Stock to Flow w 2010 roku, wtedy kiedy Bitcoin był warty, uwaga, tam 4 centy. 4 nie? centy, Tak tak. sobie tutaj znalazłem. I ktoś by nagle przyszedł i powiedział, słuchaj, według modelu Stock to Flow w 2012 roku, w listopadzie, Bitcoin będzie warty ponad 10 dolarów, dokładnie 11, to myślę, że no, ciężko w to uwierzyć, po prostu ciężko w to wierzyć, ale dobra, no to jeszcze... No tam, ale zwróć na to uwagę, że wtedy byłoby ciężko uwierzyć z tych 4 centów na 10 Tak. dolarów, jak nam jest ciężko uwierzyć, że z 70 000 może być 15 milionów. Tak. No właśnie, chodzi mi o to, że na tym polega nieważne o jakich rzędach wielkości mówimy, czy przechodzimy z centów na dziesiątki centów, czy z dolarów na dziesiątki dolarów, jak gdyby zawsze trudno jest uwierzyć. Tak. Wiara jest tak samo tutaj ograniczona, a jednak istnieje pewnie jakaś relacja. To nie wszystko, o czym moglibyśmy pogadać, bo zastanawia mnie, jaka będzie cena Ethereum. No właśnie, no bo tutaj wracając do tego Twoich opracowań i Twoich dywagacji na temat tego, kiedy będzie ATH na Bitcoinie i w toku tych wszystkich wyliczeń wyszła Ci jakaś ciekawa korelacja co do Ethereum, między Bitcoinem a Ethereum. To znaczy, po pierwsze mnie interesuje, czy występuje faktycznie korelacja. Przypomnijmy, że korelacja to jest jakby mierzenie jakiejś współzależności, ale to nie jest odpowiadanie na pytanie, czy to wynika ta współzależność z tego, że coś jest przyczyną, a coś jest skutkiem. Po prostu stwierdzamy, że coś tam jak gdyby występuje. No więc w arkuszu, który tam udostępniamy, później sobie go znajdziecie. Zapisałem sobie wszystkie ceny Ethereum od początku, jak był notowany, oraz od tego samego dnia, jak Ethereum wystartowało, wszystkie ceny Bitcoina. No tutaj w ogóle z Ethereum jest dużo łatwiej, bo od początku mamy pewne dane, nie? Dokładnie tak jest. No i liczę korelację. Korelacja, ci z nas, którzy mieli tam statystykę na studiach, pamiętają, że właśnie ona określa, czy coś jest skorelowane dodatnio, ujemnie, czy nie jest w ogóle skorelowane. Dodatnio to znaczy, że jeżeli jedna wartość rośnie, to w jakimś stopniu druga rośnie. Ujemnie skorelowane to znaczy, że jedna wartość rośnie, a druga spada. A zerowo to znaczy, że nie ma korelacji. I teraz ostatecznie mianujemy te nasze rozważania i przewidywania do takich wartości. Jeżeli korelacja wynosi 1, to nie ma niczego bardziej skorelowanego. To znaczy... jeden podąża za drugim. Tak. I to po prostu nawet jeden nie odstępuje od drugiego, no nie? Jeżeli korelacja wynosi -1, to jest dokładnie odwrotnie skorelowane. No i w statystyce przyjmuje się taką zasadę, że jeżeli korelacja wynosi więcej niż 0,8 albo niż -0,8, w sensie jest pomiędzy 0,8 a 1 w ujęciu bezwzględnym, to mówimy o występowaniu bardzo, bardzo, bardzo silnej korelacji. Bardzo silnej korelacji. Jest silna zależność. No więc chciałbym się Ciebie zapytać, jak myślisz, Kamil, do czynienia z jaką korelacją mamy, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina i Ethereum
jeżeli weźmiemy wszystkie dane od samego początku pod uwagę. No właśnie, ale tylko jedno pytanie, czy ta wartość zmienia się w czasie? Tak, Czy ona jest stała? Od Jeżeli- początku, jak bierzesz te wszystkie dane, które masz, czy ona od początku cały czas wynosiła tak samo, czy zmieniała się jego wartość korelacji? Czy Nie, zmniejszała bo się w czasie? jakby był taki gość, który nazywał się Pearson, statystyk, i on przygotował taki model, nie będziemy to tłumaczyć, tak, ale tak. znowu, czytajcie na Wikipedii albo czytajcie ChatGPT. On powiedział tak, masz serię jednych danych, nie wiem, za 1000 dni i serię drugich danych za 1000 dni. I ty, biorąc pod uwagę te wszystkie dane, liczysz dla nich jedną wartość korelacji. No bo o tym, czy coś Okej. więcej danych mamy, jakby nie liczymy dla każdej zmiany korelacji, tylko właśnie sumarycznie jedną. Więc jeszcze raz mówię, powyżej 0,8 mówimy, że coś jest bardzo prawdopodobne. 0,6. 0,95. 0,95. Tak. I oczywiście, ja mówię od początku, oczywiście zrobiłem tak, że policzyłem sobie też korelacje tylko dla poszczególnych lat, Okej. tylko dla poszczególnych, nie biorąc ten. I tak na przykład na samym początku, czyli w roku, tutaj sobie muszę spojrzeć, 2000 na przykład 16, to ta korelacja wynosiła tylko 0,36. Było widać, A że teraz, na dzisiaj? na dzisiaj, gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko ten rok, to 0,93. Wow. I teraz to jest łatwe do wytłumaczenia, dlatego że w 2016 roku Bitcoin już miał jaką tendencję, on już wpadł w jakiś swój rytm, jakoś tam się rozwijał, a Ethereum było w tym stanie nieustalonym jeszcze. No ale właśnie tutaj jest dla mnie takie w sumie, to nie jest intuicyjne, kontrintuicyjne to jest nawet. No bo, Dlaczego? no bo wcześniej jak powstawało Ethereum, on było notowany do Bitcoina. Jeżeli cena Bitcoina rosła, to i cena Ethereum powinna rosnąć. Czyli Tak, ale chodzi mi o to, spadła że tej one, ceny. i tak jest, że tam jak cena Bitcoina rosła, to cena Tylko Ethereum. mam wrażenie, że kiedyś to było bardziej, że kiedyś Ethereum bardziej podążało za ceną Bitcoina, Nie, porównywało się z nią. nie, jeżeli spojrzysz na korelację właśnie Pearsona. No właśnie, bo tutaj... Ale inny to model. jest najlepsza rzecz, bo tutaj, kiedy mówimy o korelacji, nie mówimy o tym, co widzimy na wykresie, bo wykres, zawsze jak patrzymy na wykres, to go oceniamy jak człowiek. Tak jak, Zaburzenie tak, mamy takie, no... tak, no więc były oczywiście lata, gdzie ta korelacja dla poszczególnych lat była słabsza, ale generalnie jak weźmiemy cały okres, nawet jak bierzemy roczne korelacje z kilku ostatnich lat, ona jest zawsze powyżej 0,9. No to- Mówimy o bardzo... I ja powiem tak, to jest zgodne. Znaczy to jest, bo my zawsze mówiliśmy, że Ethereum podąża za Bitcoinem, że kiedyś przyjdzie pewnie taki czas, że Ethereum będzie miał oddzielny wykres w tym rozumieniu, że Tak. stanie się niezależny od Bitcoina. Odklei. Na razie tak nie jest. Na razie się nie No nie odklei. jest. Ale uwaga, to nie wszystko, bo statystyka daje nam szereg różnych narzędzi, przy czym oczywiście wiemy, na czym polega statystyka. Statystycznie każda osoba, która ogląda ten odcinek dzisiaj, umrze. Naprawdę. Więc no jest nam strasznie przykro. No ale jakby jednak daje nam to jakieś punkty odniesienia, jakieś bazy, gdzie możemy po prostu budować jakieś swoje przewidywania, a później korygować. Nie tylko w oparciu o intuicję, tylko o jakiś model matematyczny. No więc jest coś takiego jak regresja prosta. Model regresji prostej. On bada, jakby próbuje doprowadzić, jak gdyby, jaka istnieje zależność pomiędzy jedną wartością a drugą, nie wiem, pomiędzy ilością ludzi, która ginie na wojnie, a ceną ropy na przykład, no nie? I analiza regresji prostej jakby bierze bardzo dużo danych. No my w tym wypadku wzięliśmy oczywiście cenę Ethereum i cenę Bitcoina i w ramach regresji prostej próbujemy zbudować wzór funkcji liniowej. Pamiętasz wzór funkcji liniowej AX plus Tak. B? I jeżeli występuje silna korelacja, no to ten wzór jest bardziej prawdziwy. Jeżeli występuje słaba korelacja, to jest mniej prawdziwy. Tam trochę więcej jeszcze wskaźników należy wziąć pod uwagę. Znowuż nie chcę tutaj gadać o takich nudnych rzeczach statystycznych, ale okazuje się, że jak policzymy wskaźnik regresji liniowej, czy właściwie wzór, wykorzystamy narzędzie regresji liniowej, jeżeli chodzi o określenie relacji już konkretnej pomiędzy ceną Ethereum a Bitcoina, to osiągamy konkretny wzór. I teraz go przedstawię. On się oczywiście każdego dnia aktualizuje, bo dochodzą nowe dane, ale wzór brzmi w sposób następujący. Oto cena Ethereum to jest 0,06 ceny Bitcoina odjąć 51,54. No i teraz, tak jak to bywa w statystyce, to by oznaczało, że gdyby Bitcoin był warty 0, no to Ethereum miałby ujemną wartość. Wiemy o tym,
To jest wada jakby tego modelu, natomiast ten model nie jest prawdziwy dla jakichś ekstremalnie małych, nie wiem, wartości, na przykład jeżeli chodzi o cenę, czy dla sytuacji, które są po prostu nienaturalne, bo może tak powinienem powiedzieć. No i teraz zrobiłem tabelkę, która się też tutaj wyświetla, bo nie wiemy, jaka ta cena będzie tego bitcoina za rok. Znaczy, nie wiem, możemy założyć, że stock to flow założyłem, że tak, że będzie, może być warto 100 200, 300 aż do miliona. Tak. I założyłem, że jednak cena bitcoina mocno wpływa na cenę Ethereum. Nieodwrotnie. No zresztą to wynika też z tego naszego modelu. Ostatnio też się bawiłem i też będę chciał kiedyś o tym powiedzieć, jak bardzo kluczowe aktualizacje na Ethereum wpływały na jego cenę. To kiedy jeszcze kopano i zmniejszono ilość bloków, jeszcze wcześniej. Okay. Kiedyś w ramach jednego bloku wydobywano 5 etherów. Później zmniejszono to do 3, później do 2, a później właśnie zrobiono tą wielką zmianę, the merge. A jeszcze w międzyczasie wprowadzono tę zasadę, że jak puszczamy transfer po Ethereum, to część opłaty jest spalana. No więc to są doniosłe zmiany. Ja je niosłem sobie na wykres właśnie Ethereum. Nie miałem przekonania, że mogę odkryć jakąkolwiek regułę tutaj. A to oznacza, że ostatecznie według mnie Ethereum podąża za Bitcoinem. Bardziej lub mniej. No więc tutaj widać taką tabelkę, która pokazuje co by było, biorąc jeszcze pod uwagę dzisiejszą cenę, ile byśmy zarobili według tego wzoru, gdybyśmy inwestowali tylko w Bitcoina albo tylko w Ethereum. No i teraz, gdyby Bitcoin był warty $100,000, to cena Ethereum będzie według tego modelu warta $5,899. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny, to na Bitcoinie byśmy zarobili 143, znaczy musimy tą stówkę odjąć. Byłoby to 43% zysku, a na Ethereum byłoby to 66% zysku. I teraz im bardziej te wartości nam rosną, no to okazuje się, że zysk na Ethereum nam szybciej przyrasta. Więc jeżeli ktoś chciałby oczywiście tutaj zagrać w taką grę, czy all in i musi to zrobić, bo ktoś mu przykłada w tej chwili pistolet do głowy, to powinien pomyśleć o Ethereum. No, z uwagą to jest statystyka. Jest jeszcze jeden jednak argument, który należy wziąć pod uwagę i to jest argument fundamentalny, który mówi o tym, że dynamika Ethereum i wzrostów będzie teraz większa od Bitcoina. ETH. Nie ETH, tylko ETF. No nie? Po prostu zostanie wpompowane bardzo dużo dolarów przy niewielkiej kapitalizacji, przepraszam, źle powiedziałem. Chodzi mi o to, że kapitalizacja Ethereum ciągle jest mniejsza od Bitcoina, więc tutaj ta dynamika może być jeszcze większa. No tak, ale tak jak rozmawialiśmy o tym, to w tym modelu kiedyś kapitalizacją Ethereum powinno przeważyć nad Bitcoinem. No tak, ale kapitalizacja Ethereum może przekroczyć, no w jakich wypadkach? Weźmy ten mało prawdopodobny wypadek, to znaczy, że wartość jednej monety będzie warta więcej niż moneta Bitcoina. Nie, no to jest... To jest skrajne, ale drugi to jest taki, że będzie tak dużo naprodukowanych, Ethereum ma nieograniczoną podaż. Chociaż zmiany, właśnie to jest ciekawe. Powodują to, że jest deflacyjny w tym momencie. Że jest deflacyjny i no, nie miałem czasu jeszcze zbadać jakiś przewidywalny model tej deflacyjności, ale jeżeli wiemy, że w obiegu jest znacznie więcej Ethereum niż Bitcoina, no to faktycznie każda nieznaczna zmiana ceny Ethereum o wiele bardziej wpływa na kapitalizację Ethereum niż na Bitcoin. Tak, no, to zdecydowanie. Tak. No ale póki co ciągle kapitalizacja na Ethereum jest mniejsza niż na Bitcoinie i czy tak będzie długo, czy nie, no to się okaże. Tak czy inaczej, łącząc te wszystkie trzy informacje, czyli stock to flow, który daje nam przede wszystkim nadzieję na to uzasadnioną, że będziemy świadkami dużych wzrostów, cykliczność Bitcoina, która mówi, kiedy nastąpi ATH, analizę regresji prostej i też korelacje, no jakby to wszystko pozwala nam mniej więcej jakby przewidzieć, jak będzie wyglądała przyszłość, jaka ta przyszłość się okaże, no to zobaczymy. Ja osobiście mogę powiedzieć, że kupuję i Bitcoina, i Ethereum, no bo tak po prostu trzeba. Tak. Nie ma innego wyjścia. No i co? No i zakładając, że wszystko się sprawdzi tak jak trzeba i stock to flow cena będzie podejrzała za stock to flow, no to mamy za 6 lat kilkanaście milionów dolarów za Bitcoina. I oby tak było.
I oby tak... Życzę wszystkim, co mają bitcoina oczywiście. No tym, co nie, to będzie większy żal, że nie kupili do tej pory. Tak, bitcoina się tylko kupuje, nigdy sprzedaje. Na koniec muszę powiedzieć, że mój 11-letni syn do jakiegoś czasu skupuje bitcoina i ja mu powiedziałem, Antek, nie sprzedawaj go. Bo on tam ostatnio przyszedł do mnie i mówi, tato, straciłem teraz, bo tam spadło. A ja mówię, nie sprzedawaj, zobaczysz i zobaczysz, bo jak będziesz go po prostu skupował, nie wiem, nawet po 10 zł miesięcznie, czy tam co ileś, to jak już skończysz szkołę średnią czy studia, to już nie będziesz musiał pracować. I właśnie mi się pyta wtedy, to znaczy, że nie będę musiał pracować? A ja powiedziałam, i strasznie jestem dumny z tej odpowiedzi. Powiedziałam, będziesz pracował, ale tylko dla przyjemności. I tak powinno być. Widziałem wczoraj jeszcze, a propos tego, co mówisz, no widziałem taką fajną rzecz, która mnie zainspirowała, że może zrobić to samo. Widziałem gościa, który w słoiku, w jakimś tam pudełeczku takim, no słoik, pudełeczko, włożył portfel papierowy bitcoina, skupiony bitcoinem. Tak. I zakopał to i ma to odkopać za 10 lat. I to w sumie jest najlepszy sposób, żeby nie korciło cię w portfelu, że możesz to wydać, nie? Nie, jest lepszy. Oddać żonie. Nie. Nie wiem, no, pamiętam, jak mieli wprowadzić takie przepisy, nie wiem, czy one są, że w Polsce za przekręty na VAT-ie mieli dawać 25 lat więzienia. No więc porada była dość prosta. Jak przychodzi urzędnik skarbowy, to go zabij po prostu od razu, bo to za to dostajesz maksymalnie 15 lat. Jest dobre sprawowanie, później wyjdziesz. Tak, jeszcze szybciej. No ale po prostu, żeby tam nikt cię nie złapał na przekręcie VAT-owskim. No więc najlepszą opcją, to mi się tak skojarzyło, najlepszą opcją na to, żeby twój bitcoin przetrwał w swoich rękach, jest zakopanie go, a później zrobienie czegoś takiego, że cię zamkną w więzieniu. Żebyś nie miał, żeby cię nie króciło, tak. Także nie polecamy tej metody, ale ze względów formalnych, dla celów kronikarskich wspominamy o nich. Tak, to nie jest porada inwestycyjna. Tak jest. Kamil, jakiego masz jaki masz fakt? Mój fakt jest taki, że mówi się, że czasem chytry jak lis i tacy są kryptowalutowcy, że chytrzy są i potrafią złapać dobrą okazję, wyniuchać tą okazję i są jak lisy, bo lis potrafi wyniuchać mysz ze 100 metrów odległości. Pięknie. Aby każdy trader był jak lisek, który złapie dobry trade dzisiaj. No to ja jakby pozostaję w cyklu ciekawostek kosmicznych. Oto okazuje się, że na Neptunie prędkość wiatru jest największa w całym Układzie Słonecznym. Jest to do 2,5 tysiąca km na godzinę dochodzi. Także... To powiem Ci dość szybko. Tak, no wiadomo, jest to ciekawe. Mam jeszcze trochę takich ciekawostek kosmicznych. Ja jeszcze jedno mogę tutaj, a propos tego faktu takiego kosmicznego, to jedną rzecz, która wydała mi się bardzo ciekawa. I to też jest fakt, o którym mało osób wie, że jeżeli mamy Ziemię i mamy wodę na Ziemi, to te przypływy i odpływy, które doświadczamy, to nie jest tak, że ta woda się obraca. No Księżyc. Tak, ale Księżyc trzyma wodę w jednym miejscu, a Ziemia obraca się wokół wody. Ten jakby garb wody jest zawsze w jednym miejscu. To cała Ziemia się obraca wokół tego garbu. Tak jest. Are you sure? Ja jestem sure. Nie jestem sure, ale tak, jestem pewny. Moi drodzy, to już chyba koniec tej naszej tutaj deliberacji. Dajcie znać, co myślicie na temat tego odcinka i w ogóle na temat formy, bo dzisiaj trochę mocno odpłynęliśmy. Proszę ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, skomentujcie, udostępnijcie, dajcie w górę dzwoneczek. Żebramy o to i błagamy. Już mamy 10 800 subskrypcji. Bardzo dobrze. Zróbmy wszystko, żeby w czerwcu, i myślę, że to jest realny plan, było 11 tysięcy. Myślę, że to jest realny plan, a tym bardziej jak nam pomożecie, to myślę, że to nawet może do wtorku, do kwadransa z Kangą o 9:30, kolejny odcinek, także może się uda. A na pewno zapraszamy Was jeszcze na 25 czerwca. Oczywiście to będzie wtorek, będzie kwadrans z Kangą o 9:30, a później o godzinie 17:00 AMA ze Sławkiem i Łukaszem. Także chłopaki odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Jeżeli chcecie je zadać, to będziecie mogli je zadać podczas właśnie naszego live'a tego dnia. A jeżeli chcecie je zadać wcześniej, zapraszamy na nasz kanał na Telegramie. Dołączcie, napiszcie, jakie pytania chcecie, żeby chłopaki się ustosunkowali. No i zapraszamy. Będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, czego chcecie się dowiedzieć o Kandze. Ask me anything ze Sławkiem i Łukasz. Tak jest. Coco Jumbo i do przodu, trzymajcie się. Hej. Boom.
Coś myślę. Czasami tak jest, że kogoś coś tak śmieszy, że ja się śmieję za ciebie i za mnie teraz, to zużywam całą dawkę. Pum, pum. Muszę wciągać brzuch, znowu się spasłem. I dzisiaj w nocy zeżarłem słoik dżemu.